Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na deser, który sprawdzi się idealnie, niezależnie od okazji. Przygotujemy sernik krakowski, czyli nic innego jak serniczek z kratką z ciasta kruchego. Klasyka, którą wszyscy znają i kochają. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sernik. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od ciasta kruchego. Do dużej miski przesypuję 300 g mąki pszennej i 100 g drobnego białego cukru. Następnie dodaję do nich łyżeczkę proszku do pieczenia oraz niewielką szczyptę soli. Składniki suche krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do uzyskania jednolitego proszku. Do tak przygotowanej mąki dodaję 200 g zimnego, pokrojonego w niewielką kostkę masła. Tłuszcz wcieram w składniki suche do uzyskania konsystencji ciasta na kruszonkę lub jak kto woli mokrego piasku. Możecie zrobić to też przy pomocy zwykłego noża, malaksera lub siekacza cukierniczego. Jeśli wybieracie pracę dłońmi, zróbcie to w miarę szybko, żeby nie ogrzać zbytnio masła. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciasta jedno duże jajko i solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia krótko mieszam drewnianą łyżką, tylko do wchłonięcia wilgoci. Wtedy zaczynam wyrabiać ciasto dłonią. Najpierw krótko w misce, do chwili kiedy ciasto zacznie zbijać się w duże grudy. Następnie przekładam je na blat i wyrabiam do uzyskania jednolitego ciasta. Na początku może Wam się wydawać, że ciasto jest zbyt sypkie, ale z czasem całość zacznie nabierać konkretnego kształtu. Zresztą nie zajmie Wam to długo, 2, może 3 minuty powinny wystarczyć. Po uzyskaniu jednolitego ciasta formuję je w niewielki wałek i dzielę na 2 równe części. Jedną zostawiam tak jak jest, natomiast drugą formuję w niewielki dysk, który później łatwiej będzie rozwałkować. Obie połówki ciasta szczelnie owijam folią spożywczą i odkładam do lodówki na co najmniej 60 minut. Pod koniec chłodzenia ciasta zajmuję się rodzynkami. 100 g rodzynek sułtańskich przekładam do niewielkiej miski i zalewam je świeżo zagotowaną wodą. Używam jej tylko tyle, żeby przykryła owoce z centymetrowym zapasem. Zawartość naczynia krótko mieszam, żeby rozdzielić posklejane rodzynki, a następnie odstawiam pod przykryciem na około 30, może 60 minut, a tak naprawdę do przygotowania masy serowej. Po godzinie wyciągam z lodówki ciasto w kształcie wałka i ścieram je na tarce o grubych oczkach. Robię to bezpośrednio do wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o rozmiarach 18 na 28 cm, ale dla wygody polecam Wam zetrzeć ciasto na duży talerz. Po starciu rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni formy i ugniatam do uzyskania zwartego, kruchego spodu. Po uformowaniu równego blatu nakłuwam go widelcem na całej powierzchni. Im mocniej nakłujecie ciasto, tym mniejsza szansa na to, że popęka w trakcie pieczenia, ponieważ para, która zbierze się pod ciastem, będzie miała więcej dróg ujścia. Tak przygotowane ciasto warto jeszcze przez chwilę schłodzić, dlatego odstawiam je do lodówki na 15 minut. Po tym czasie forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 10 minut do lekkiego zarumienienia. Dzięki takiemu wstępnemu podpieczeniu unikniemy zakalca w gotowym serniku. Po 10 minutach wyjmuję ciasto z piekarnika i odstawiam na czas przygotowania masy serowej. Do dużej miski przekładam 150 g miękkiego masła. Tłuszcz przez kilka minut ucieram za pomocą miksera do lekkiego rozluźnienia. Kiedy to nastąpi, oczyszczam ścianę miski przy pomocy silikonowej szpatułki i zaczynam dodawać do masła 150 g cukru pudru. Robię to powoli, po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość miski przed dodaniem kolejnej porcji. W ten sposób unikniecie dużej chmury cukru unoszącej się w całej kuchni. Po dodaniu całego cukru masło powinno stać się jasne i puszyste. Wtedy ponownie oczyszczam ścianę miski silikonową szpatułką. Powtarzajcie ten krok co jakiś czas. Da Wam to pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno.
Po oczyszczeniu miski dodaję do masła 4 żołódka dużych jaj. Ponownie robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem dokładnie łączę ze sobą zawartość naczynia przed dodaniem kolejnego żołódka. Taki sposób sprawia, że połączą się z masłem o wiele szybciej niż gdyby dodać je wszystkie naraz. Na tym etapie przychodzi czas na główną gwiazdę każdego sernika, czyli ser. Do masy maślano-jajecznej dodaję kilogram twarogu. Tak jak w przypadku cukru i żółtek, robię to po jednej łyżce naraz i za każdym razem dokładnie rozcieram ser. Im lepiej to zrobicie, tym mniejsza szansa na to, że w gotowym cieście traficie na duże grudy. Tym razem użyłem mielonego twarogu śmietankowego w kostkach, ale równie dobrze sprawdzi się ser z wiaderka lub trzykrotnie mielony pełnotłusty biały ser. Działajcie z tym, co macie pod ręką. Jeśli macie taką możliwość, użyjcie do przygotowania masy robota planetarnego. Poradzi sobie lepiej i szybciej, ale jak widać ręczny też da radę. Zajmie to tylko odrobinę więcej czasu. Po wmieszaniu całego twarogu dodaję do masy jedną solidną łyżeczkę pasty waniliowej. Całość krótko mieszam tylko do rozprowadzenia pasty, a następnie dodaję jedno opakowanie budyniu śmietankowego. Zamiast budyniu możecie użyć skrobi ziemniaczanej, wtedy dodajcie jej 40 g, ale pamiętajcie też o zwiększeniu ilości wanilii. Po wmieszaniu proszku odkładam na chwilę mikser i zajmuję się rodzynkami. Odcedzam je krótko na drobnym sitku i dodaję je do masy serowej. Nie muszą być całkowicie suche. Chodzi tylko o to, żeby pozbyć się nadmiaru wilgoci. Rodzynki rozprowadzam w masie serowej przy pomocy silikonowej szpatułki. Zróbcie to na tyle ostrożnie, żeby nie uszkodzić owoców. Tak przygotowaną masę na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przelewam 4 białka dużych jaj i dodaję do nich niewielką szczyptę soli. Białka ubijam przy pomocy miksera, aż staną się puszyste, a łopatki miksera zaczną zostawiać na nich wyraźny ślad. Wtedy dodaję do nich 50 g drobnego białego cukru. Robię to partiami, po łyżeczce naraz i dokładnie mieszam całość do rozpuszczenia cukru przed dodaniem kolejnej porcji. Pamiętajcie o dokładnym umyciu i wysuszeniu łopatek miksera. Nawet odrobina wilgoci na łopatkach może skutecznie utrudnić Wam ubicie białek. Po dodaniu całego cukru białka powinny być lśniące i sztywne. Tak przygotowane białka dodaję do masy serowej. Robię to w 3 partiach i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przed dodaniem kolejnej porcji. Im delikatniej połączycie białka z masą serową, tym więcej powietrza w niej pozostanie. Sam sernik nie będzie jakiś super lekki, chodzi tylko o lekkie spulchnienie całości. Gotową masę serową przelewam na podpieczone kruchy spód i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni. Im równiej ją rozprowadzicie, tym łatwiej będzie na niej układać kratkę, dlatego warto się do tego przyłożyć. Tym bardziej, że masa jest całkiem gęsta i nie rozprowadzi się sama. Tak przygotowany sernik na chwilę odstawiam i zajmuję się resztą ciasta. Drugą połowę ciasta kruchego wykładam na podsypany mąką blat. Zarówno dysk z ciasta, jak i wałek również posypuję niewielką ilością mąki. Dzięki temu ciasto nie będzie przywierać ani do blatu, ani do wałka. Ciasto wałkuję mniej więcej do grubości 3, może 4 mm. Po uzyskaniu płaskiego blatu wycinam z niego paski o szerokości 1 cm. Długością pasków się nie przejmujcie, w razie potrzeby zawsze można coś oderwać i dosztukować w innym miejscu na cieście. Dla wygody możecie je też wyrównać na początku i końcu, ale ja ten krok pomijam. Gotowe paski z ciasta kruchego układam na masie serowej. Oczywiście robię to w kratkę, w końcu sernik krakowski z niej słynie. Ja paski układam pod kątem, zachowując około 2 cm przerwy pomiędzy kawałkami ciasta, ale równie dobrze możecie je układać ciaśniej lub luźniej. To już zależy tylko od Was. Zaznaczę tylko, że nie użyłem całego ciasta i spokojnie mogłem jeszcze gdzieś wcisnąć jeden pasek. Jeśli tak jak u mnie na bokach blaszki będziecie mieć nadmiar ciasta, wystarczy, że ostrożnie przytniecie je ostrym nożem.
ten sposób nie tylko wyrównacie całość, ale również nadacie ciastu ładniejszy wygląd. Tak przygotowany sernik trafia do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 60 minut. Jeśli góra ciasta zbyt szybko nabiera koloru, przykryjcie je kawałkiem folii aluminiowej. Po upływie 60 minut wyłączam piekarnik i lekko uchylam jego drzwi, blokując je drewnianą łyżką. Ciasto pozostawiam w piekarniku na około godzinę do przestudzenia, a następnie wyjmuję z piekarnika, studzę całkowicie i odkładam do lodówki na całą noc. Następnego dnia pozostaje mi już tylko udekorować ciasto prostym lukrem. Do 150 g cukru pudru dodaję 3 łyżki świeżo wyciśniętego soku z cytryny i mieszam do uzyskania gęstego, gładkiego lukru. Płyn polecam dodawać partiami, najlepiej po jednej łyżce i za każdym razem dokładnie wymieszać zawartość naczynia, ocenić gęstość lukru i w razie potrzeby dodać kolejną porcję soku. Tak przygotowanym lukrem pokrywam górę sernika. Ja robię tylko essyfloresy, ale równie dobrze możecie pokryć nim cały wierzch ciasta, powinno go spokojnie do tego wystarczyć. Na końcu posypuję wszystko 50 g kandyzowanej skórki pomarańczy i odstawiam jeszcze na 15 minut do zastygnięcia lukru. To tyle, kochani. Sernik jest gotowy do podania. Masa serowa jest przyjemnie gładka, lekko pulchna, ale nadal solidna. W smaku oczywiście nieśmiało przebija wanilia, a soczyste rodzynki nadają całości przyjemnej wilgotności. Kruche ciasto rozpływa się w ustach, a przyjemny cytrusowy lukier nie tylko dodaje delikatnej słodyczy, ale też nuty orzeźwienia. Całość nie jest zbyt słodka, przez co chce się sięgać po kolejne kawałki. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!